Kłaniamy się serdecznie. Pan profesor Michał Królikowski, prawnik, i Agata Rujner, teolog. I tak jak zapowiedziałam ostatnio, dzisiaj bym chciała porozmawiać o tym, co w prawie można naprawić, bo i tutaj pozwolę sobie ujawnić trochę moje poglądy, bo ja trochę byłam i chyba jestem w rozkroku, jeśli chodzi o moje myśli na temat tego wyroku, o którym już tyle czasu rozmawiamy. Bo z jednej strony całym sercem jestem za życiem, każdym życiem, a z drugiej strony widziałam, co się działo na ulicach. Widziałam komentarze wśród moich znajomych, ja mam też wielu bardzo niewierzących znajomych. Widziałam to, ile osób odeszło od kościoła, ile osób było oburzonych, czyli widziałam te negatywne skutki tego wyroku. Widziałam te pozytywne i próbowałam się w tym zmieścić i jakoś się odnaleźć. I pomyślałam, że mój największy osobisty, taki mój agatowy problem z tym wyrokiem jest taki, że bym chciała, żeby państwo, żeby moja ojczyzna, którą bardzo kocham, chroniła każde życie od początku, w poszczególnych etapach do końca, żeby był odpowiedni socjal zapewniony, żeby kobiety, które stają, i zresztą nie tylko kobiety, ja nie lubię tego myślenia, że kobiety stają przed wyborem i przed decyzją, czy dokonać aborcji, czy nie dokonać aborcji, żeby cała rodzina, która stoi przed tym wyborem, żeby wiedziała, że państwo zrobi wszystko i Kościół też, i społeczeństwo, żeby pomóc. Że ja nie jestem sama z tą historią, że moje dziecko będzie chore, że moje dziecko umrze tuż po narodzeniu, albo że będę musiała do końca życia się nim opiekować i nie wiem co dalej. I tu mam poczucie, że my jako społeczeństwo bardzo kulejemy. Sięgamy 96 roku i orzeczenia pierwszego Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego tym razem przesłanki społecznej, czyli czwartej z przesłanek aborcyjnych, zgody na aborcję ze względu na ciężką sytuację kobiety. Trybunał walczył wówczas z takim argumentem, że ta przesłanka mogłaby nie istnieć wtedy, gdyby był odpowiedni system socjalny. Uznał, że ta przesłanka jest niezgodna z konstytucją, bo właśnie nie rozpoznaje godności życia dziecka i z powodów materialnych pozwala na rezygnację z ochrony życia. To jest trochę taka odpowiedź, że to idealistyczne myślenie, marzenie, ono nie może warunkować obowiązywania lub braku obowiązywania pewnych norm. Na tym polega kłopot. Ten rozkrok, czy to poczucie bycia w rozkroku jest stanem właściwym. Ono jest adekwatną reakcją na tą rzeczywistość. Ta sytuacja nie znajdzie rozwiązania satysfakcjonującego dla wszystkich. Po prostu tak jest. Wypracujemy jakieś rozwiązanie, które będzie, słowo kompromis nie jest dobre, będzie po obu stronach jakąś rezygnacją, mniejszą, większą. To jest pytanie, jakie rezygnacje jesteśmy w stanie ułożyć jako akceptowalne i spotkać się gdzieś w środku. Tego rodzaju sprawa nie będzie rozwiązana w sposób satysfakcjonujący, a państwo nie ma możliwości, żeby spełnić to oczekiwanie, które pani redaktor wyraziła. Nie da się tego zapewnić, bo nie mamy tylu środków, takich systemów, takich narzędzi. Ale pytanie było, co w prawie zmienić. I wydaje mi się, że najważniejszą rzeczą jest to, że błędem jest sprowadzenie kwestii ochrony życia do zakazów. Takiego zakazu aborcji. Bo cóż oznacza tak sformułowany wyrok Trybunału Konstytucyjnego, że jedyną rzeczą, którą mamy do zaoferowania kobietom będącym matkami dzieci z wadami embriopatologicznymi, czy z embryopatologią płodu, to jest odpowiedzialność karna osób, które spędzą im ciążę. To jest jedyne rozwiązanie. Mój przyjaciel, który jest wybitnym ginekologiem, położnikiem zaangażowanym w leczenie niepłodności, mówi, żaden przepis nie rozwiąże aborcji. Mówi, ktoś to musi wyjąć. Ktoś to musi urodzić. Przepis mówiący o tym, że można dokonać aborcji, nie rozwiązuje problemu. Czyjeś ręce muszą zabić to dziecko. Czyjeś ręce muszą wygrzebać.
Albo kobieta musi urodzić martwe dziecko. To jest rozwiązanie problemu. Nie przepis. I jak dla mnie, to, czego potrzeba, to nie dyskusji na temat zakazu. On się przesunie, tu czy tu. Ale potrzeba rozwiązań dedykowanych na to, na ten moment, na ten finalny wynik procesu rodzenia dziecka chorego, które trzeba pożegnać po urodzeniu, bo umrze. Rodzenia dziecka, które cierpi, kilkanaście minut cierpi straszliwie, kiedy żyje. Nie? To jest potrzebne. W Warszawie nie ma ani jednego szpitala z pokojem pożegnań dla dzieci i matek. Nie ma sali, w której kobieta może urodzić dziecko z dala od innych kobiet rodzących, których płacz urodzonych dzieci będzie słyszeć. To jest potrzebne. To są rozwiązania ludzkie, rozpoznające godność, chroniące intymność tego momentu pożegnania. I to jest ważniejsze niż to, jak ukształtujemy zakaz aborcji. Czyli potrzebujemy pewnie też zaplecza psychologów, zaplecza hospicjów perinatalnych, Dobrej współpracy duszpasterstwa tak, też w tym zakresie. Tak. Ja jestem zaangażowany w funkcjonowanie jednego szpitali nowego w Warszawie i to jest jeden z projektów, który tam mamy. Współpracę z jednym z hospicjów perinatalnych, a ponieważ jest to nowy szpital, stworzenie takiego odrębnego pokoju pożegnań, gdzie się rodzi dziecko z wadą i można przy nim być, pożegnać, zrobić ładne zdjęcia, odbyć pewien proces urodzenia i pożegnania. I wydaje mi się, jeśli szukamy zaangażowania pro-life, upraszczając, tak, a czekają nas trudne czasy, bo czekają nas czasy permisywizmu, w tym wypadku moralnego, to nasze zaangażowanie powinno być nakierowane na tego rodzaju inicjatywy. Moim zdaniem walka o regulacje jest już na innym polu. Jesteśmy po jakimś pyrrhusowym zwycięstwie, jeżeli chodzi o wartości, o aksjologię normatywną. Być może to zwycięstwo potrwa przez lata, być może upadnie jak wielkie imperia. Tego nie wiem. Sądzę, że upadnie. Ale walka jest walka, bo to jest ogromny wysiłek i to jest przekonywanie ludzi niechętnych, to jest budzenie wrażliwości, to jest walka o ludzkość, o humanizm tej przestrzeni. To jest ważniejsze niż regulacja prawna. Bo proszę sobie wyobrazić, że gdyby ta walka się udała, tak jak to przekonanie, które tak skutecznie budziła Fundacja PRO, że te dzieci z zespołem Downa zasługują na życie, to tam nie będzie takiej abstrakcyjnej rozmowy na temat, jak ma wyglądać przepis. Tam po prostu będzie zgoda na to, że to życie jest warte ochrony. Tak, i mnie też jest znacznie bliższa ta postawa, zadbajmy o to, co jest, bądźmy ludźmi, twórzmy relacje, twórzmy środowisko, które zaopiekuje się każdą sytuacją, ale myślę też o tym, że prawo ma tę funkcję wychowawczą. I gdyby tak nie było i gdyby nie było tak ważne, to środowiska z drugiej strony nie chciałyby teraz, tak jak chyba ostatnio europosłowie, zaproponowali wpisanie aborcji do Karty Praw Podstawowych. Czyli druga strona by o to nie zabiegała, gdyby prawo nie było ważne. Druga strona zabiega o rewizję ideologiczną świata. To jest też oczywiste. Tam to nie jest gra czysta. To nie jest tak, że po drugiej stronie są ludzie upominający się o dobro, tylko i wyłącznie. Oni upominają się o świat inaczej zdefiniowany, o zasadnicze przewartościowanie aksjologiczne, a my mamy prawo się na to nie zgadzać. Tak samo zresztą, jak oni mają prawo nie zgadzać się na to, co my mówimy. Więc albo się zaszachujemy, albo jedno z nas zwycięży, a inni pokonani się odgryzą, albo będziemy szukać pokoju i wprowadzać ład. Przecież mnóstwo tych chrześcijańskich cech, jak łagodność, przekonywanie,
konsekwencja, ale oparta na miłosierdziu, na poszukiwaniu dobra u drugiego człowieka i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te przymioty, o których pisze święty Paweł. To jest program budowania ładu społecznego. Prawo jest edukujące, oczywiście jest wychowawcze, tylko proszę pomyśleć o rodzicu. Rodzic mówi, nie wolno tego, ale mówi za chwilę, bo jest to złe, bo to. Prawo państwowe powie, nie wolno tego, bo kara. I ta zdolność do budowania zrozumienia, absorpcji norm, ona jeżeli nie jest przygotowana, ta absorpcja, nie będzie specjalnie budzić się po istnieniu takiego zakazu, kiedy on jest wprowadzony w takim sporze. Budzi takie emocje. Nie? To jest chyba kłopot tutaj. Myślę o tym, co pan profesor powiedział i wydaje mi się, że w naszym ostatnim spotkaniu, które będzie już niebawem, moglibyśmy poruszyć ten wątek zaangażowania, żeby to prawo, które wydaje się być martwe, miało tego ducha, żeby miało tę miłość, która to prawo ożywi, po to, żebyśmy mogli jednak zamiast walczyć, szukać pokoju, nie rezygnując z tego, co jest obiektywnym dobrem i prawdą. I mam nadzieję, że do tego wątku wrócimy w naszym kolejnym spotkaniu. Lepiej bym tego nie powiedział. To już jest zaszczyt usłyszeć coś takiego od pana profesora. Dziękuję za to spotkanie. Dziękuję. Dziękujemy państwu.